No i jesteśmy w Ljubljanie, czyli w stolicy Słowenii. Dokładnie. Jesteśmy w jednym z głównych miejsc. Tutaj, czekajcie, gdzie musimy iść? A, gdzie idzie Mala? To główny plac, no nie? To nie jest główny plac? Aha, to co to jest? No to jest taki plac po prostu. Tak. Dobra, powiedziałem wam, że to jest główny plac, a ja tak... Restaurant Square. Tak. Restaurant Square. Od tego tam dżentelmena. To jeszcze raz się przywitam. Siema. Właśnie przechodzimy tutaj teraz przez też bardzo popularne miejsce, czyli 3 mosty. 1, drugi i trzeci. Ogólnie Ljubljana jest bardzo małą stolicą. Można szybko zwiedzić. Także stwierdziliśmy, że przyjedziemy też zobaczyć. Później ruszamy do największej jaskini, jaka tutaj jest na Słowenii. Jest podobno niesamowita, także musimy ją zobaczyć i wam pokazać. Tu jest główny ten? No, czyli tu jest ten główny plac. No ale tam mi się bardzo jakoś podobało. Ładniej tam było. Jak przyjeżdżacie na Słowenię, to ogólnie tutaj wszędzie jest blisko. No Słowenia nie jest dużym krajem. Wczoraj na przykład z jeziora do wąwozu mieliśmy jakieś 20 minut, później z wąwozu tutaj jechaliśmy 35 minut, stąd teraz do jaskini będziemy jechać 40 minut pokazywało? Tak mniej więcej, tak? No, wszędzie jest w miarę blisko, także będziecie mieli auto, naprawdę można wszystko fajnie sobie tutaj objechać. A jest co zobaczyć, bo naprawdę Słowenia jest pięknym krajem. W centrum wszystko ładnie odrestaurowane. Kolejne fajne miejsce. Wszystko się kręci wokół tych 2 placów, które wam pokazywaliśmy i wzdłuż rzeki po prostu. Tu się ciągną te uliczki i w każdej praktycznie coś się dzieje. O, jak romantycznie. Ciekawe, ile z tych kłódek już powinno być otwarte. Mówiłem, że kiedyś tu byłem, ale ja chyba byłem całkowicie w jakiejś innej części tego miasta, bo dzisiaj mi się tutaj naprawdę podoba. I jest mi wstyd, że powiedziałem, że nie ma tu po co przyjeżdżać. A myślę, że naprawdę warto odwiedzić Ljubljanę. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, to jaskinia Postojnska. No, jest największa jaskinia. Tutaj jest podobno bardzo, bardzo fajna i ciekawa do zobaczenia, także nie mogliśmy tego ominąć. A co do stolicy, to jeszcze raz powiem, jak tu będziecie, warto się przejechać. Choćby się tak sobie pospacerować na jakiś obiad albo kawkę. No i jeszcze raz żałuję, że pewnie wieczorem się nie uda tam pojechać. Bo jak świeci to wszystko, jak jest fajnie oświetlone, pełno ludzi wszędzie, to musi być naprawdę ciekawie. No ale cóż, mam jeszcze parę rzeczy do zobaczenia i na wszystko czasu nie starczy niestety. No, już dostałem tutaj taką ulotkę. 4 rzeczy są w sumie, które można tu zobaczyć. Nas interesuje w sumie tylko jaskinia i zamek, który jest w jaskini. I za takie coś 40 euro w sumie trzeba zapłacić od osoby. Przynajmniej tam pan powiedział, zaraz idę do kasy, zobaczymy ile tu płacą. Pamiętajcie, że jak tu przyjeżdżacie, jest bardzo zimno w środku. To albo się trzeba ciepło ubrać, bo jest 10 stopni tego, albo możecie sobie tutaj wypożyczyć taki płaszcz. Wsiada się tu w taką kolejkę, takie wagoniki i tak już się jedzie.
Kto z was lubi jaskinię? Dajcie znać. Jak ma rozmiary. Ta jaskinia jest największą w Europie jaskinią. Jest nazywana królową. Patrzcie, ile to musiało lat wyrastać. Byłem już w takich dużych jaskiniach, ale to, co jest tutaj zrobione, to jest po prostu masakra. Niesamowite rozmiary tego tu ma. Ogólnie na Słowenii macie 13 000 jaskiń. A tak wam mówiłem, no ta jest największa. Chyba najładniejsza. Jak się mylę, to mnie ktoś poprawi. Tak sobie kapała kropelka po kropelce. Nie spodziewałem się, że będzie to aż tak fajne tutaj, szczerze mówiąc. Wiedziałem, że będzie fajnie, bo poczytaliśmy troszkę na temat tej jaskini. No ale naprawdę robi niesamowite wrażenie. No i jeszcze dodatkowo pamiętajcie, weźcie sobie przewodnik. Można wybrać w języku polskim. 3,50 € trzeba zapłacić. No ale macie wszystko fajnie wytłumaczone. No jak nie, to z przewodnikiem po angielsku normalnie. To jest perełka tej jaskini. To cały czas podobno rośnie. Jeszcze natura tutaj nie zakończyła swojego dzieła. Naprawdę byłem pod wrażeniem jaskini, którą widziałem w Wietnamie. Tak w ogóle to w Wietnamie macie teraz odkrytą największą jaskinię na świecie. Parę osób mogło o tym nie wiedzieć. Warto sobie zobaczyć i poczytać o niej. Ta jest też niesamowita. No i kończymy wycieczkę. Było naprawdę bardzo fajnie, także śmiało polecamy. Powiem tylko tyle. Wow. Patrzcie to. Ale robi wrażenie. I tutaj za tym zamkiem normalnie też jest jaskinia. To można zwiedzać. Ale robi wrażenie. Miejsce, gdzie torturowali. Nic nie widać. Nie obraźcie się, ale nie będę wam wszystkiego pokazywać, jak to wygląda, bo tego jest tu bardzo dużo. Mnie to też najbardziej interesowało, zobaczyć ten zamek z zewnątrz. Tak w ogóle jest pisany na
ma rekord Guinnessa, wpisany do księgi rekordu Guinnessa jako największy zamek w skale. Czas na piękne zdjęcie, a później jeszcze na parkingu dronik i przelecę. Ale to był dobry dzień pod względem zwiedzania, oczywiście, pięknej Słowenii. Jest tu, jak tak patrzyliśmy i czytaliśmy jeszcze w jednym poradniku w e-booku Capuleway, jak się wybieracie na Słowenię, to Wam polecam. Świetnie mają wszystko opisane. Oni wybrali 10 takich top miejsc, które po prostu trzeba zobaczyć, jak się tu przyjeżdża. No nam się 10 nie uda, no niestety ze względu na to, że za mało czasu tutaj mamy. Ale zobaczyliśmy 4, plus dodatkowo stolicę, plus dodatkowo jutro chcemy jeszcze 2 miejsca odwiedzić. Mamy nadzieję, że się to uda wszystko. Dzisiaj wiecie, dzisiaj już się robi zachód, wiele nie zobaczymy. O, zaczyna mi tu właśnie ktoś kroić pustaka. No, dzisiaj już wiele nie zobaczymy, po prostu lecimy w stronę drugiego najlepszego jeziora, jakie tutaj jest, a dla wielu to jest najpiękniejsze jezioro. Ładniejsze od tego, co byliśmy. Dlatego musimy je obowiązkowo też zobaczyć. Później jeszcze coś, no i później w stronę Polski. Ale to jeszcze nie dzisiaj, to będzie dopiero jutro. Jeszcze mamy tu jeden dzień. Jeszcze drugi obiadek w tym miejscu. Złoto po prostu. Kiedy był pierwszy, nie wiem. No jak kiedy? Spaghetti. Yo! Wczoraj już nie nagraliśmy nic. Nie wiem dlaczego. Noc znowu na stacji benzynowej, na parkingu. Wiecie, jak ciężko jest znaleźć kemping w sezonie? I wiem, że teraz pewnie na ostatnią chwilę. Nie wiem, że teraz pewnie jeden mądry powie, trzeba było sobie wcześniej rezerwować. Oczywiście. Tylko my nie wiedzieliśmy o tym wcześniej, że my przyjeżdżamy na Słowenię. Bo na ten plan wpadliśmy w sumie, nie wiem, 2 tygodnie wcześniej może. I kolejna sprawa, ja nie miałem pojęcia, że tu jest tak ciężko po prostu o nocleg. No ale cóż, trudno. W samochodzie i tak było spoko. Dziękuję bardzo. Odkryj auto. Pomogliście znowu. Znakomity namiot na wyjazd. To jest, no jest jak jest. Jak ktoś chce zniżkę na hasło Wojownik 10, macie zniżkę do Odkryj Auto. Kończymy, trzymajcie się, pozdrawiam, na razie, lecimy dalej. Jeszcze jeden odcinek, dzisiaj mamy do zobaczenia 3 kolejne piękne miejsca. I się zapowiada piękny dzień. Pozdro. Hello, Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you.
I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee.